Witam w drugim odcinku z serii Geneza Słowian. Dzisiaj opowiem o Awarach i o ich roli w umocnieniu słowiańskiej pozycji w środkowej Europie, szczególnie na Bałkanach. Rzecz ma miejsce 100 lat po wydarzeniach opowiadanych przeze mnie w poprzednim odcinku. O Hunach nie ma już mowy, rozpierzchli się w pomroce dziejów, natomiast w 562 roku ze wschodu nadchodzą kolejni, tym razem Awarowie pod wodzą Hana Bajana. Przemierzają oni tereny południowej Polski, które już wtedy zasiedlone są przez plemiona słowiańskie, które prawdopodobnie właśnie od upadku Hunów, czyli przez ostatnie 100 lat już zamieszkują ten obszar. Słowianie są podbijani przez Awarów, którzy pewnie prą na zachód, by tam spotkać się z jakimiś lepszymi łupami niż nasze słowiańskie ziemianki i uderzają na państwo Franków. Do pierwszego starcia dochodzi w 562 roku i co jest tutaj zaskakujące, Awarowie przegrywają bitwę. Przegrywają bitwę, ponieważ podchodzą za blisko szeregów wroga. Zamiast zachować swój bezpieczny, koczowniczy dystans, ostrzelać przeciwnika, oni pewni swoich rumaków, swojego bardzo dobrego opancerzenia, ponieważ Awarzy byli dobrze opancerzonymi wojownikami, uderzyli do walki w zwarciu. Z kolei Frankowie byli nawykli do walki z konnicą w zwarciu i do tego używali swoich słynnych toporów, którymi rzucali w przeciwnika. To spowodowało, że to starcie z Hanem Bajanem udało się Frankom wygrać. Lecz wódz Awarów nie poległ, wycofał się, przemyślał tą swoją porażkę i stwierdził, że żeby wygrać z Frankami, potrzebuje do pomocy Słowian. Jak pomyślał, tak zrobił. Zwerbował liczne kontyngenty słowiańskie i w kolejnych bitwach z Frankami używał ich już jako swojego mięsa armatniego, można powiedzieć takich żołnierzy drugiej kategorii, mianowicie ustawiał ich w pierwszej linii, kazał im walczyć wręcz, za ich pleców Awarowie mogli swobodnie strzelać z łuku, byli osłonięci od tych właśnie śmiertelnych toporów germańskich. Natomiast kiedy bitwa przybierała odpowiedni obrót, wtedy Awarzy uderzali na skrzydłach, robili wypady, dobijali przeciwników, łupili i w ten sposób od tego momentu te bitwy były dla nich w zdecydowanej większości wygrywane. Słowianie oczywiście nie robili tego z miłości do Awarów, byli po prostu do tego zmuszani. Mamy liczne przekazy mówiące o tym, jak Awarowie Słowian pogardzali, jak ich wykorzystywali, lecz mimo to dla Słowian okazała się to lepsza droga, żeby współpracować z Awarami, mimo że te warunki były tak dla nich niekorzystne, niż buntować się i być przez nich zabijanymi. Przez kolejne lata Awarowie wojowali głównie na południu, na Bałkanach, kiedy już pokonali właśnie Franków i ściągali od nich trybut. Zawarli sojusz z Longobardami, Germanami, którzy mieszkali na północy Italii. Razem z nimi wycięli praktycznie w pień inne germańskie plemię Gepidów, którzy na terenie dzisiejszych Bałkanów wtedy urzędowali na północ od Cesarstwa Rzymskiego Wschodniego. Po pokonaniu Gepidów razem z Longobardami przez dziesiątki lat najeżdżali Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, lecz pod koniec VI wieku te ich wysiłki już nie szły tak łatwo. Bizantyjczycy bardzo dobrze bronili przepraw górskich, raz po raz odpierali ataki Awarów i wreszcie około 600 roku Awarzy na pewien czas odpuścili, bo po prostu nie dawali już rady, mimo pomocy ze strony Longobardów, którzy na łodziach też łupili wyspy na Morzu Śródziemnym, nie dawali rady wedrzeć się do środka i złupić oczywiście perły świata, czyli Konstantynopola. Natomiast sytuacja szybko się odwróciła na korzyść Awarów, którzy w międzyczasie, kiedy nie mogli sobie dać rady z Bizancjum,
zaczęli łupić północną Italię, tam na swoich dzisiejszych sojuszników Longobardów najeżdżali i północna Italia okazała się dla nich bardziej przychylna, tam łatwiej mogli zdobywać łupy. W 610 roku doszło do dużego zamieszania w Imperium Wschodniorzymskim. Upadł cesarz, były przewroty wojskowe, ogromny chaos, który spowodował, że ta jeszcze silna organizacja wojskowa zapadła się od środka. To oczywiście wykorzystali Awarowie do skuteczniejszych najazdów. Co więcej, perscy Sasanidzi też wykorzystali ten wspaniały moment i zawarli sojusz z Awarami. Otóż sojusz był iście wspaniały w swoim zamyśle. Mianowicie Persowie uderzą ze wschodu przez dzisiejszą Turcję na Konstantynopol, natomiast Awarowie uderzą z północy i obie te wielkie armie spotkają się pod Konstantynopolem, złupią to wspaniałe, najwspanialsze na świecie miasto. Istnienie Imperium Wschodniorzymskiego zawisło tak naprawdę na włosku. Gdyby wtedy udało się zrealizować ten plan, historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Tak jak postanowili ci egzotyczni sojusznicy, w 626 roku uderzyli na Konstantynopol. Praktycznie nie było większych bitew po drodze. Obie armie spotkały się po jednej i po drugiej stronie cieśniny Bosfor. Lecz Konstantynopol nie przez przypadek był najwspanialszym miastem świata. Miał potężne obwarowania, miał bardzo zdeterminowanych obrońców i rozpoczęło się bardzo długotrwałe oblężenie Konstantynopola. Awarowie oczywiście wysyłali na szturmy swoich słowiańskich sojuszników, z którymi przybyli na ten wielki łup, na tą wielką bitwę. Słowianie poza zapałem, poza siłą nie mieli zbyt wielkich umiejętności do szturmowania tak potężnych murów, więc te szturmy, które oni przypuszczali, pędzeni przez tych Awarów do ataku, trochę to przypomina NKWD i II wojnę światową, te szturmy nie przynosiły większego powodzenia. Co więcej, w środku, w Konstantynopolu, zgromadzona została bardzo silna kawaleria armeńska, która, będąc tak samo prawosławna, widziała w tym walkę z poganami. To dla nich to był pewien wyższy cel, obrona chrześcijaństwa w ogóle przed taką nawałnicą pogańską. Ci Armeńczycy robili raz po raz wypady na przedpola, spustoszenie niesamowite siali wśród szeregów słowiańskich, także awarskich, bo ta konnica armeńska była świetna. Z drugiej strony Persowie nie mogli sforsować Bosforu. Tutaj flota bizantyjska świetnie radziła sobie na tych wodach, zadawała ogromne straty najeźdźcom, nie przepuszczała ich na drugą stronę. Sytuacja trwała przez miesiące, aż wreszcie te powtarzające się wypady jeszcze armeńskiej kawalerii spowodowały, że obie armie odstąpiły od oblężenia Konstantynopola. Konstantynopol został dzięki świetnej obronie, dzięki oczywiście świetnym machinom wojennym. Też warto o tym wspomnieć, że mieli Bizantyjczycy świetne machiny wojenne, które niszczyły ponoć w proch machiny wojenne, które konstruowali z drugiej strony Persowie. Obie armie odeszły, lecz dla Awarów to był koniec, ponieważ ich cała dotychczasowa kariera polityczna, że tak powiem, ich 70 lat rajdów po Europie opierało się tylko na tym, że budowali strach i zwyciężali. Strach i zwycięstwo. Tymczasem zostali sromotnie pokonani. Już odwrót spod murów Konstantynopola źle wróżył Hanowi. Poszczególne szwadrony awarskie, krocząc przez ziemie słowiańskie, stawały się atakiem zbuntowanych poddanych. Rewolta szerokim kręgiem obejmowała terytoria podległe Awarom. W samej ordzie pojawiły się symptomy rozpadu. Wygnani, wygardzeni banici, a także potomkowie Słowianek chwycili za broń, by teraz wymierzyć sprawiedliwość, tak jak Han ich nauczył. Wojna była bezlitosna, a ringi awarskie stały się celem ataków. Inicjatywa całkowicie leżała po stronie Słowian.
a dotychczas skłócone i podzielone ludy działały nadzwyczaj zgodnie. Jakąś rolę w dobijaniu najgroźniejszego dotąd wroga odegrała także dyplomacja bizantyjska. Cesarz Herakliusz, mimo że też zdobył władzę na drodze zamachu pałacowego, okazał się mężem opatrznościowym cesarstwa. W przeciwieństwie do swego nieudolnego poprzednika wiedział doskonale, kiedy należy rzucić do natarcia katafraktów, a kiedy złoto. I nigdy nie mylił kolejności. Nad Dunaj ruszyły bizantyjskie poselstwa, które brzęczącą monetą lub prawem osiedlania się na ziemi należącej do cesarstwa miały uruchomić zastępy dzielnych słowiańskich wojowników. Niejasny fragment dzieła cesarza Konstantyna Porifrogety rzuca cień światła na rozgrywające się wydarzenia. Z rozkazu cesarza Heraklosa, począwszy wojnę, Chrobaci wypędzili z tych stron Awarów i osiedlili się na rozkaz cesarza w kraju należącym do Awarów, w którym dotychczas mieszkali. Oczywiście inspiracja dla kilku naczelników słowiańskich to jedno, a zorganizowanie ogólnosłowiańskiego powstania przeciwko Awarom to zupełnie nieporównywalne działania. O wiele donioślejsze wydarzenia rozegrały się gdzieś nad Wełtawą, Łabą i Morawą. Tamtejsze plemiona, które słusznie możemy nazwać czesko-morawskimi, złączyły się sojuszem zaczepnym, by wymierzyć Hanowi cios od północy. Tak więc efektem awarskiej inwazji było to, że Słowianie znacznie rozszerzyli swoje tereny zasiedlane na Bałkanach. W ten czas właśnie Chorwaci, Serbowie zajęli tam swoje siedziby, które mają do dzisiaj. Wówczas północna Macedonia została zasiedlona przez Słowian. Właśnie dzięki temu, że uzyskali oni przywileje od cesarza, który widział ich jako pewien kontrargument przeciwko Awarom. I tak właśnie Awarowie po kilkudziesięciu latach od tej przegranej bitwy pod Konstantynopolem też rozpierzchli się w pomroce dziejów. Tak Słowianie zostali tutaj na długo, długo aż do dzisiaj. Dzięki za uczestnictwo w kolejnym odcinku i zapraszam na trzeci, w którym opowiadał będę o państwie słowiańskim założonym przez Samona.